Chciałabym zachęcić Was do uniknięcia kilku trendów w myśleniu o świecie ogarniętym koronawirusem. Po pierwsze, chciałabym Was zachęcić do unikania myślenia apokaliptycznego. Wkrótce zarażone zostanie całe społeczeństwo, ludzie będą umierać na ulicach, nikt im nie pomoże, zapanuje anarchia, złotówka zupełnie straci na wartości, to co jest dzisiaj warte 1000 zł będzie warte złotówkę, w ogóle kanibalizm, ludzie się będą zjadać na ulicach, koniec świata, Armagedon, nic już nie będzie, nic, w ogóle nic, masakra. Zachęcam do lektury felietonu Tomasza Stawiszyńskiego, dostępnego na stronie Tok FM. Felietonu o uwodzicielskim uroku apokalipsy. Nurzenie się w apokalipsie daje nam pewnego rodzaju ulgę, bo jak zauważa Tomasz Stawiszyński, jest doskonałą lokatą niemożliwych na co dzień do wytrzymania emocji, beznadziei, lęku, potrzeby natychmiastowej zmiany. Ale kłopot z nią polega na tym, że nurzając się w apokalipsie, tracimy kontakt ze światem, w którym żyjemy oraz świadomość realnych środków zaradczych mogących mu pomóc oraz umiejętność realnej oceny zagrażającego mu niebezpieczeństwa. Skoro za rogiem czeka koniec świata, to możemy przecież wydać wszystkie nasze oszczędności. Ja kupuję właśnie lapkę za 10 000, to są moje wszystkie oszczędności, ale przynajmniej sobie w ostatnich dniach pogram na dobrym sprzęcie, nie? Innym zagrożeniem związanym z uleganiem apokaliptycznym wizjom jest to, że mają w sobie bardzo duży potencjał tak zwanego samospełniającego się proroctwa. Jeżeli wierzymy w to, że i tak wszyscy zaraz zostaniemy zarażeni i zakażeni, mniej będziemy dbać o profilaktykę. Wreszcie myślenie apokaliptyczne, czyli skrajnie pesymistyczne, stresujące nas, podnosi nam w krwi poziom kortyzolu, a to nie jest dobre dla naszej odporności, więc tym bardziej Was do tego zniechęcam. Nie znaczy to jednak, że jestem za banalizacją, czyli ignorowaniem zagrożenia związanego z koronawirusem. Wprost przeciwnie. Zostałam w domu, będę w domu przez najbliższe tygodnie, zostawiłam w domu domowników, co wcale nie jest proste. Unikam wszelkich zgromadzeń ludzkich. Oj, przestańcie! Wirus jak wirus, już tam panikują, ja tam nie zamierzam brać udziału w tym owczym pędzie. Po co ją siedzieć w domu? A co, jak ja wyjdę, to ja kogoś zarażę? Idę dzisiaj na urodziny do znajomych, a co, koleżanka robi 30 urodziny, to ma odwoływać? Bez przesady, tyle kasy wydała. Niech sobie niech sobie siedzą. Ja i moje dzieci normalnie wychodzimy z domu i poza tym ja mam 30 parę lat, to mnie to w ogóle nie dotyczy, a nie mam rodziców starszych, więc bez przesady, nie panikujmy. Wymyślają, żeby w strachu nas tutaj trzymać jakieś. Rok temu nagrałyśmy z Kasią Gandor film o tak zwanym efekcie Dunninga-Krugera. Linki wyrzucę w opisie do filmu. I tam powołałyśmy się na jeden z eksperymentów myślowych. Zadanie brzmiało tak. Jezioro zarastają lilie wodne, które każdego dnia dublują swoją powierzchnię. Do zarośnięcia całego jeziora potrzeba im 48 dni. Ile dni potrzeba, aby lilie zarosły połowę powierzchni jeziora? No tutaj to już akurat się nie pomylę. 24. I to jest też ten błąd, który popełnia Nie, to większość jest osób. niemożliwe, to jest niemożliwe. Nie, to potrzeba im 47 dni, ale jestem przekonana, że większość osób, które nas oglądają, odpowiedziało dokładnie tak samo jak Ty. I kiedy ja po raz pierwszy stykałam się z tymi zagadkami, to też tak odpowiedziałam. Oj. 47, no bo każdego dnia powierzchnia się dubluje, czyli dzień wcześniej było o połowę mniej. A skoro 48 dnia lilie zarosły całość, to dzień wcześniej zarosły połowę. Nie wiesz, kiedy cały staw, czyli całe społeczeństwo zostanie zarośnięte, zarażone. Dzisiaj to może być kilka tylko lilii wodnych, a okaże się, że już za kilka dni będzie zarośnięty cały staw. Dlatego, że każdy potencjalnie z nas może być nosicielem wirusa. I sztuką jest, żeby uchronić tych, dla których to nosicielstwo stanie się niebezpieczne, bo nie poradzą sobie z tym wirusem i albo przejdą to w formie ciężkiej choroby, albo zakończy się to śmiercią. Dlatego, jeżeli będziecie mieli wątpliwość, czy warto zostać w domu, to przypomnijcie sobie ten eksperyment myślowy ze stawem wodnym. 47 dnia tylko połowa stawu jest zarośnięta, a już dzień później cały. Oczywiście spokojnie, tak nie będzie. Nie będzie zarośnięta
koronawirusem cała ludzkość, nie oddawajmy się wizjom apokaliptycznym, tym niemniej bądźmy rozsądni i uważni. Znaczy tak, 3 rzeczy. Pić ciepłą wodę, kąpać się w gorącej wodzie, jeść dużo czosnku i to wystarczy. Znajomi znajomych z Czech mówili i to wystarczy. Poza tym ja też słyszałem, że to jest przez amerykańskie laboratoria stworzony wirus, że to jest bomba biologiczna, to jest po prostu bioterroryzm. Bo ja po prostu nie wierzę, żeby to tak nagle bez powodu było. Tak po prostu, nagle nic i coś jest. Ja nie wierzę w to. Ufanie łańcuszkom lub informacjom szwagra, znajomego, syna, znajomego, które zwykle są fake newsami, a także wszelka dezinformacja uprawiana na portalach społecznościowych i informacyjnych albo dezinformacyjnych jest kolejnym trendem, który bardzo mnie niepokoi, wprowadza wiele zamieszania i chaosu i ze swojej strony polecam Wam na przykład to, co robi zespół Crazy Nauka na ich stronie oraz na nowym portalu Nie Ferie, no bo to oczywiście nie są ferie, to co się dzieje, mimo że wiele młodzieży i rodziców chciałoby tak uważać. Skupiajcie się na prawdziwych faktach, unikajcie fake newsów, fałszywych faktów, a już na pewno nie udostępniajcie ich dalej, czyli nie szerzcie tego wirusa fałszywej informacji. Skąd ta pandemia? To jest po prostu kara Matki Ziemi za to, co jej zrobiliśmy, za kryzys klimatyczny, za przeludnienie, za brak szacunku. Ziemia się zdenerwowała i wymyśliła wirusa, który wybije część ludzkości, bo jest przeludnienie, od razu się poprawiła jakość powietrza. Po prostu sami swoją działalnością do tego doprowadziliśmy. I jakaś sprawiedliwość dziejowa musi być. Racjonalizacja i tak zwana wiara w świat sprawiedliwy, czyli błąd poznawczy, polegająca na tym, że wydaje nam się, że świat jest w pewien sposób racjonalny, taki właśnie sprawiedliwy i na przykład jeżeli jakąś osobę lub grupę społeczną dotyka jakieś nieszczęście, to znaczy, że na to zasłużyła, podobnie jak szczęście. Jest to bardzo niebezpieczny błąd poznawczy, który na przykład usprawiedliwia ofiary gwałtów, ofiary dyskryminacji, a także osoby chore. To jest kolejny trend, przed którym chciałabym Was ostrzec, bo prowadzi donikąd, a także może czynić krzywdę, na przykład obwiniać osoby, które są już zarażone. Zaraził się koronawirusem? A po co było podróżować po Włoszech, po Azji? A po co było jeździć? Albo odwiedzać znajomych, którzy byli? A po co było w zbiorowiskach ludzi? Tak żył, to ma. Ja w Polsce żyję, nie podróżuję i nie mam. Jaka sprawiedliwość jest? Sorry, Gregory. Coś za coś. Kolejny trend, czyli stygmatyzowanie i ksenofobia. Jak można jeść nietoperze? Jak można jeść jakieś dziwne, robić mikstury ze zwierząt? Ja po prostu powiem Pani, że jak ja widzę jakichś ludzi z azjatyckimi rysami twarzy, to ja naprawdę mam ochotę wykrzyczeć im w twarz, że naprawdę dziękuję, #ironia, za to, co mi zrobiliście. Że za to, co zrobiliście ludzkości, po prostu będzie czekać Was kara. Jeżeli słyszycie o kolejnych osobach zarażonych koronawirusem, w żaden sposób ich nie obwiniajcie, nie stygmatyzujcie, nie róbcie też tego wobec żadnych grup społecznych, grup narodowościowych, na przykład osób o azjatyckich rysach. To jest bardzo okrutne i trzymajcie się od tego z daleka, do czego bardzo Was zachęcam. Jeżeli macie wątpliwości, czy słusznie jest się bać stygmatyzacji i ksenofobii, proponuję przestudiowanie i przyjrzenie się historii, na przykład tej z okolic II wojny światowej i lat 30. i 40. Ze swojej strony bardzo zachęcam Was do tego, żebyście zostali w domu, a jednocześnie współczuję tym, którzy nie mogą z racji wykonywanego zawodu zostać i dziękuję tym, którzy muszą pracować po to, żeby reszcie społeczeństwa jakoś było łatwiej, żeby jakoś mogło funkcjonować, na przykład pracownikom służby zdrowia, pracownikom pracującym w sklepach spożywczych. Bardzo Wam dziękuję, doceniam i trzymam kciuki, żebyście byli zdrowi i w ogóle zdrowia życzę Wam wszystkim. Piszcie, komentujcie i do zobaczenia wkrótce.